Witam gorąco wszystkich, ja jestem Dariusz, zapraszam Was na kolejny przewodnik po mapie. Tym razem znajdujemy się w USA. Mapa nazywa się Harvest Plains Farming Network. Twórcą mapy jest FSG Modding, FSG Tasman. Rozmiar mapy 146,03 MB. Mapa została wydana 9 czerwca 2026 roku na wszystkie platformy. Żadne mody się nie ściągają, co jest naprawdę pozytywną wiadomością dla konsolowców. No i mapa prezentuje się w ten sposób. Powiem Wam, jest to dość ciekawy projekt, inny niż standardowe mapy. Co za tym idzie, może być ciekawą propozycją do rozgrywki, ponieważ jak widzicie, wszystkie pole już mamy w posiadaniu na poziomie łatwym, także jeśli zaczynamy od poziomu łatwego, nie ma co kupować, wszystko jest nasze, jeśli chodzi o pola. No i możemy tutaj działać, bo sprzęty są już przygotowane do działań, porozstawiane. Także nic, tylko wsiadać i działać sobie ze znajomymi, bo no, niestety tutaj będzie potrzebna pomoc. Dużo prac będzie do zrealizowania przy tych polach. Farma główna się tutaj znajduje. No i powiem Wam, no, żeby samych pracowników tutaj to będzie wyzwanie wykorzystać, czyli chodzi mi o granie samemu na tej mapie. Trzeba będzie się wykazać dość dobrą logistyką, ze sprzętem, co gdzie ma pracować, jakie zadania i w ogóle, bo samemu to ogarnąć to też nie będzie łatwo. No i to dzięki temu ta mapa się robi ciekawym projektem do zagrania pod kątem samemu, czy też ze znajomymi. Jeśli zaczniemy sobie tutaj od poziomu średniego czy trudnego, to i tak cena tu tych pól nie będzie miała dużego znaczenia. 88 000 za 88 hektarów. To chyba wychodzi dolar czy euro za hektar. Tutaj mamy 69 za 69 tysięcy, 69 hektarów za 69 tysięcy. No ceny są naprawdę dość imponujące. 61 hektarów za 61 tysięcy, także tak to się przedstawia. Jeśli chodzi o rośliny, jeszcze raz to muszę wejść, zerknijmy sobie, to raczej nie ma tutaj dodatkowych upraw. No i tu akurat przy takiej mapie dałbym już dodatkowe uprawy, żeby jeśli skupiamy się na uprawach, żeby po prostu był większy wybór tych upraw, to tu akurat bym poszedł w to. No ale niestety twórcy tutaj tego nie podali nam. Jeśli chodzi o kalendarz, to kalendarz przedstawia się w ten sposób. Jeśli chodzi o zwierzęta, to zwierząt nie ma w ogóle na poziomie łatwych, kontraktów nie ma, ponieważ wszystkie pola należą do nas. Aczkolwiek jeśli sobie zaczniemy od średniego i trudnego, to wtedy jeśli nie będziemy mieć pól, no to te kontrakty będą dostępne. Może być, że jeszcze kontrakty mogą się pojawić później, chociaż nie wiem, czy one są po prostu zaimplementowane. Te do transportu drzew, usuwania skał, to nie jestem pewien. Wycinka suchych drzew, bo tutaj za bardzo lasu nie ma, żeby mieć dostępu, bo teren, jeśli kupujemy to jest same pole, obrzeży się nie da kupić, także no, może nie być tego. Dobra, jeśli chodzi o fabryki, to posiadanych mamy biogazownię, w dostępnych nie ma nic. No i zerkniemy na znajdźki, jest 17. Także można się wesprzeć finansowo również. Dobra, to była strona techniczna. Teraz zobaczmy, jak to wygląda właśnie od strony wizualnej. Jak sami widzicie, tutaj patrzcie się, jaki sprzęcior. No, zaczynamy tutaj od grubiej rury, no, ze względu na to ilość pól, którą posiadamy. Ten sprzęt nie jest byle jaki, także jest czym pracować tutaj. Tu mamy warsztat, tu mamy silos duży, także najważniejsze rzeczy są tutaj umieszczone. Tam mamy jeszcze sprzęt do obsługi pryzm, obydwa. No i tutaj mamy ciężarówki. Także biorę tu jedną ciężarówkę, przyczepę sobie zostawiamy. Typowo taki amerykański styl. No i jedziemy zobaczyć, ale chyba pojedziemy sobie na południe najpierw, mi się wydaje. Tam sobie zaczniemy od tego miejsca.
Także tak jak mówiłem, pola wszystkie należą do nas i powiem Wam, że no taki coś innego, coś ciekawego, co może przyciągnąć właśnie różne osoby, które będą chciały sobie spróbować właśnie działania tutaj. Oczywiście sprzęt można sobie wymienić, jeśli jakiś by nie pasował. Kolejna mapa, gdzie będzie można sobie wykorzystać Nexata w pełni. Jak widać, niektóre pola posiadają pagórki, co może no, oddziaływać na to, że będzie nam potrzebny sprzęt o odpowiedniej mocy. No, przy takich rozmiarach to nie dziwię się. Może być to dość poważny problem. Tutaj mamy skup w postaci młynu. Chyba to jest jedyny skup właśnie na tej mapie. No i za tym skupem zaraz mamy właśnie biogazownię, właśnie, która należy do nas. Teraz zerkniemy, co nam tutaj oferuje. Gdzie tu jest trigger? Tu jest. Myślę, że będzie to standardowa. To jest 250. Jest jedno, drugie, trzecie, czwarte. My po prostu ja zjechałem po prostu na dół, czyli na południe mapy. Jak sobie zerkniemy na mapę, stąd przyjechałem tutaj na dół. Dobra, teraz jedziemy tutaj w lewo, sobie skręcimy i jedziemy w kierunku stacji benzynowej. No i tam za stacją benzynową mamy część sprzętu, który jest przygotowany już do działań bojowych w polu, także zważywszy na to, że zaczynamy w okresie, kiedy są już żniwa, to jest pierwszym zadaniem do wykonania na poziomie łatwym, także mamy taką możliwość. Tu jest stacja paliw, jak wcześniej mówiłem. A jak sobie skręcimy tutaj w lewo, tu czeka nasz sprzęt, tu jest, tak wygląda, tu jest case, no i też niemały traktorek z John Deere'a na gąsienicach z przyczepą przeładunkową, też na gąsienicach, także sprzęt konkretny. A jak pojedziemy sobie wschodnią częścią mapy na północ, tu jest takie właśnie pagórkowate, co będzie wymagać sprzętu odpowiedniego, na przykład taki traktor John Deere, co tam był podpięty do ciągnięcia tej przyczepy, czy do kultywatorowania lub orki, no to jak najbardziej te traktory będą odpowiednie. Zresztą tutaj zaplecze tego sprzętowe jest naprawdę z wysokiej półki, nie jest to byle co. A teren, no powiem Wam, że jak na taką prostą mapę, to jest naprawdę ciekawie zrobione. Drogi nie są proste, nie są takie, nie wiem, na krzyż. Są troszeczkę powyginane, co dodaje troszeczkę smaczku na tej mapie, mimo takiej prostoty. No i tam mamy John Deere traktor ten sam, no i jeszcze John Deere Harvester. Do prac już przygotowany jest. Na czterech stronach świata tak porozstawiany jest ten sprzęt. Bo pojedziemy teraz z wschodniej części na zachodnią i będziemy mijać kolejny sprzęt, który jest przygotowany do prac. No ale powiem, jak się popatrzymy na horyzont, to ładnie się prezentuje ta mapa. Niby prosta, ale nie wiem, ma jakiś urok swój. Tu jest wjazd do farmy, od której zaczynamy. Mi się podoba ta mapa. Prosta, nic skomplikowanego. Działać tylko w polu. No, takie zadania. Tu mamy John Deere Harvester, no i jeszcze case ten Quattrack. Sami widzicie, jaki sprzęt konkretny tutaj jest. Nie wiem, no i jak dla mnie to jest chyba pierwsza mapa, gdzie nie wymieniałbym sprzętu. Bo naprawdę jest taki, jaki powinien być. Ewentualnie, nie wiem, musiałbym się przyjrzeć, jakie tam są sprzęty do kultywatorowania, ale myślę, że też powinno to być wystarczające. Tu mamy kolejny Quattrack i John Deere. No, konkretnie.
Kurczę, tak się zastanawiam. Jeszcze jakby tu zrobić precyzyjny farming. Nie wiem właśnie, jaki byłby tutaj cel grania. Czy tylko sama satysfakcja grania, czy można było ustawić coś, żeby osiągnąć, nie wiem. Jedynie chyba... Co to było? Aż normalnie muszę jeszcze raz tu tędy przejechać. No nic. Powiem Wam, że już któryś raz z kolei, i to nie na tej samej, znaczy na innych mapach, zdarzyło mi się, że po prostu coś mi podskoczyło podczas jazdy, znaczy na pojazd mi podskoczył podczas jazdy. Tak jakby to był jakiś błąd w grze. No ciekawe. Dobra, tutaj mamy sklep główny, od którego który mamy do dyspozycji. Nie ma właśnie handlarzy zwierzętami. Także nie jest to jakiś wielki problem, ale zazwyczaj to są wymagane rzeczy, żeby mapa funkcjonowała dobrze, a tu tego właśnie nie ma. Nie wiem. Tak to jakoś dziwnie zostało zrobione. No ale najważniejsze jest, że sklep jest. No. Jest biogazownia. Zdarza się, że nie ma mapa biogazowni, ale zawsze ten handlarz zwierzętami jest. Nie wiem, może zrobimy aktualizację i będzie ten handlarz zwierzętami. Na obecną chwilę, no niestety tego nie ma. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o tą mapę, bo tu za bardzo już nie ma więcej budynków. Nie ma fabryk, nie ma nic, no, tylko mamy tą biogazownię. To od nas będzie zależało, czy będziemy chcieli sobie tutaj coś postawić jeszcze, jakąś fabrykę czy coś, jakiś teren, bardziej sobie zagospodarować, ale to tak jak mówię, kosztem, trzeba było zrobić kosztem właśnie pola, ponieważ no, te pola mamy tylko możliwość zagospodarowania, dostępu do dróg nie ma, więc tu przy tych drogach nic nie zrobimy. No i ostatnim celem właśnie podróży, żeby Wam pokazać, to jeszcze tutaj ten teren jest, jak on się prezentuje. Nie jest to taki właśnie standardowy, troszeczkę inaczej się wyróżnia na tle reszty, bo tu jest taki teren zalesiony, znaczy teren, no ta droga jest taka zalesiona, bo to wzdłuż drogi są te drzewa, no a wokół są pola, ale jest fajnie zrobione. No i tutaj co chcę Wam pokazać, jeszcze ten sprzęt, który jest w tym miejscu i będziemy kończyć objazd, bo tutaj więcej tego jest. Mamy John Deere Casey raczej, jeden John Deere tu stoi, także tak się to prezentuje. Zobaczymy sobie jeszcze z góry, jak ta mapa wygląda. Proszę. No i tutaj te obrzeża nawet w miarę są zakończone, nie jest to takie tragiczne, że to się kończy obcięte jak ciasto od noża ukrojone, ale tu przynajmniej to jakoś mniej więcej ma to ręce i nogi, to mi się podoba. Jest to takie dość przyjemne, się patrzy na horyzont. Dobra, to tyle jeśli chodzi o tą mapę. Jeśli Wam się podobało, to wiecie co robić, a ja dziękuję za łapeczki, za komentarze, za podbijanie, za subskrypcję. No i co? No i widzimy się przy następnym materiale. Pozdrawiam gorąco wszystkich. Na razie. Cześć.